Kiedy powiedzieć stop temu szaleństwu? Tak? Bielsko-Biała, Poland. In this building we can find the developers from GamePressure. In just a few minutes, I'm about to sit in front of a computer and test the pre-alpha version of their newest RPG game, 7: The Days Long Gone. And I can't wait to see it. Everyone is a little tense, and I can definitely understand why. This video is being recorded just a few days before PAX East, where GamePressure will present their game to a wider audience for the first time. Me and my friend Matthew were the first to do it ahead of the Boston event. I must admit that I was a little skeptical about 7. Combining a classic RPG with parkour mechanics sounded as intriguing as it was absurd. I had my doubts that gameplay elements straight from Assassin's Creed implemented to the game with an isometric view can work well together. I was wrong, because what the creators showed me proved that there is definitely something in that crazy idea. However, before I move on to my impressions from the game, let us hear what the creators say about the idea behind 7. To jest projekt, który już od kilku lat dobrych kiełkował w mojej głowie. Przy okazji tego, jak sam go próbowałem prototypować, zrekrutowałem do tego kilku chłopaków, którzy dołączyli ze mną stworzyli Full Theory. No jakiś rok temu, nie? Przyjechałem do chłopaków tutaj do Imagine, pokazać projekt i prototyp, opowiedzieć o wizji całej gry. Okazało się, że zagryzło, że tak powiem, i weszliśmy razem w development. When I picked up a controller and dived deep into the world of 7, I was really amazed by the art style that the creators decided to use. It reminds me a little of the one from Borderlands, but it's much more toned down and fitting well in that grim world. 7 is definitely a classic RPG, but it has some unique elements that introduce variety into the game. So, what are these elements? Chcieliśmy takiego świeżego i nowego podejścia do klasycznego tematu. No, zazwyczaj izometryczne RPG kojarzą się z taką dość powolną, spokojną eksploracją, gdzieś tam klikaniem tą myszką ciągle w kolejne i kolejne punkty, a my chcieliśmy podejść do tego w taki trochę nowoczesny sposób i nadać tej rozgrywce świeżości, dynamizmu. Na pewno jest hołdem oddanym klasycznym RPG-om w samej konstrukcji gameplayu i questów, które będziemy mieć w naszej grze, i wolności wyboru dla gracza. Czym się różni? Na pewno sposobem eksploracji w naszej grze, wielopoziomowością tych poziomów, leveli, które widzieliście. Indeed, what they said is definitely in line with what I could see in the pre-alpha build I played. Exploring the world is really well done. The world, apart from being seen from an isometric perspective, was fully three-dimensional. Thanks to that, you can go practically everywhere. On top of the roof, on the rocks, pipes, all kinds of constructions. Apart from the obvious barriers that the game has, I was not limited in any other way. Even in the pre-alpha version, the way that the character moves, how he vaults over everything that's in his way, it all felt very natural. That freedom can be our doom as well. All it takes is a moment of not paying attention and we can fall to the pit or a canyon. And that, of course, results in death. However, exploring the world is never fun if the world that we discover is not interesting. In case of 7, it looks really intriguing. Świat 7, czyli tak naprawdę Imperium Vetral, to jest najpotężniejsze imperium, jakie istnieje na Ziemi po apokalipsie. Apokalipsa miała miejsce około 1000 lat przed wydarzeniami z naszej gry i ludzkość tak naprawdę na tym etapie nawet nie pamięta dokładnie, co się stało i ich to w zasadzie nie obchodzi. Cofnęli się technologicznie gdzieś do poziomu średniowiecza z tym zastrzeżeniem, że w ruinach cywilizacji
znajdują dużo bardzo zaawansowanego sprzętu, który pozostał po tamtej zaawansowanej ludzkości. Ludzie kierują się zupełnie innym kodeksem moralnym, zupełnie innymi wartościami niż to, co my znamy i pamiętamy. No a w tym wszystkim jest Imperium Vetral i wieczny imperator. Imperium wyrosło właśnie, zyskało swoją władzę i wyrosło na właśnie wydobywaniu tych artefaktów, których na początku ludzkość raczej unikała, a zaraz po apokalipsie wręcz się ich bali. Natomiast Drugun ze swoim imperium zobaczył w nich wartość i postanowił zbadać technologię starożytnych i na jej kanwie właśnie zbudować swoją potęgę. What we see is a collection of motifs and inspirations that we might have already seen somewhere. However, the part of the world that I was able to see looks like a really good conjoining of the elements that we know from similar games and the creator's original ideas. In all of that, there's a main hero that already has a defined profession. Choosing this line of work for the protagonist is the creator's conscious choice. Główny bohater jest złodziejem. Jest złodziejem, który jest najlepszy w swoim fachu, przynajmniej według swojego mniemania na pewno. Wyrusza na wyspę, która jest tak naprawdę kolonią karną, by znaleźć tam pewnego człowieka i wykonać tą misję. Tyle na razie mogę powiedzieć. Nie jesteśmy wojownikiem, nie jesteśmy magiem, nastawiamy się przede wszystkim na cichą eliminację, chociaż oczywiście nie zabronimy graczom otwartej walki, ale będzie ona zdecydowanie trudniejsza. Nasz bohater jest, że tak powiem, mocno wysportowany, więc wspinaczka, szybki bieg, przeskakiwanie przeszkód nie są dla niego żadnym problemem, no ale z drugiej strony nie będziemy się posługiwali ciężkim mieczem, nie będziemy nosili ciężkiej zbroi, więc walka, wiadomo, będzie trudniejsza. However, I can't say that fighting was treated as a less important gameplay mechanics. Apart from the regular roguish weapons, which is of course daggers, the player can also use a variety of projectile weapons and guns. Fighting feels a little arcadish with a possibility to evade enemy attacks. It's important that the protagonist can activate a kind of a sense mode that highlights all the interactive elements in the vicinity and shows you the guard's line of sight. The way the character moves and vaults over all kinds of obstacles is really useful when completing quests. At some point, I had to get a travel visa that was the way for me to access the city I needed to visit. What I could do is sneak past the guard's post and the gate by using the main hero's climbing abilities. Alternatively, I could access a special kind of railway that works as a fast travel system in the game. The way we complete a quest is supposed to be depending on our own choices. Obviously, as with every RPG game, 7 will have a number of choices. Konsekwencje twoich czynów przede wszystkim będą odbijać się też w samych questach i świecie gry, przez które będziemy podróżować. Natomiast to nie jest tak, że zmuszamy gracza do tego, żeby się pochylał nad każdym problemem każdego wieśniaka i zastanawiał się, jak rozwiązać konflikt w danej wsi. Jeżeli nie mamy na to ochoty, możemy po prostu przejść obojętnie obok cierpienia ludzkiego czy problemów lokalnych i podróżować dalej ku celowi swojej misji. Tych możliwości jest naprawdę sporo i staramy się je upychać w wielu miejscach, ale tak jak powiedział Kuba, gracze mają wybór, mogą na to nie zwracać uwagi lub spróbować żyć problemami tego świata, który wykreowaliśmy. No, myślę, że to nie jest tajemnica, że staramy się zachować jak największą swobodę, dać graczom, dać im jak największą możliwość własnego wyboru, jeżeli chodzi o styl rozgrywki. Jesteśmy złodziejem, więc nie ma mowy o tym, żeby świat był czarno-biały, bo sami nie jesteśmy ani czarni, ani biali. Możemy pomagać, ale też musimy pamiętać o tym, że jesteśmy na wyspie, na której tak naprawdę większość ludzi to są więźniowie, którzy coś tam zrobili. The initial plan was to release 7 on PCs only, but is there any chance to see the game on consoles? Planujemy wydać 7 na PC-ta i zastanawiamy się nad przynajmniej jedną konsolą następnej generacji, znaczy obecnej w zasadzie. Even though I was skeptical at first, 7 seems like a really solid RPG game that will nicely join classic gameplay elements with more contemporary ones. The pre-alpha version I played had obviously some problems, but they did not interfere in any way with my experiencing the world. What's most important, the game seems to be really thought over, where every piece of a puzzle fits. I can't wait to see the final version of the game. I can't really rate the game right now.
Obviously, I have to wait till I see the final product, but what I saw seems that the world will be getting another great RPG from the country that gave us The Witcher. What's interesting, 7 is not the only project that EMGN Pro is involved in right now. There's a second game that they're making. Pracę zaczęliśmy mniej więcej w grudniu i historia jest tutaj bardzo podobna, jeżeli chodzi o Seven i Full Theory. Łukasz razem ze swoją ekipą tak naprawdę przyszli do nas, spotkaliśmy się pewnego dnia, przedstawili nam swój pomysł na projekt, nieduże demo, w które już sobie można było wtedy pograć i stwierdziliśmy, że kurczę, to wygląda naprawdę fantastycznie i że chcielibyśmy też brać udział w tym, pomóc im i wspólnie z nimi go tworzyć. No i tak naprawdę tak się to zaczęło. Mieliśmy tutaj jeszcze trochę miejsca, więc ugościliśmy ich tak jak potrafiliśmy najlepiej. No i od grudnia sobie pracujemy nad czymś, co się nazywa Husk, a najlepiej chyba o tym, czym jest ten projekt w założeniu, opowie Łukasz. Husk jest naszą pierwszą grą, którą robimy, jest naszym pierwszym dużym projektem. W założeniu jest to survival horror, który ma w sobie elementy dramatu, ale przede wszystkim ma być grą. Grą, która dostarcza wyzwanie, grą, która przerazi, grą, która dostarczy rozgrywki. I zdecydowanie ma być to survival horror z pełnymi tego konsekwencjami, jeżeli chodzi o kwestie straszące. Wiemy, że w Kolacie albo wielu graczom brakowało tych elementów, albo wielu uważało, że jest ich za dużo. No tutaj zdecydowanie idziemy w horror, ale będzie to horror utrzymany ciągle w poważnym tonie. Tak jak powiedział Łukasz, z elementami dramatu. Dlaczego z elementami dramatu? No to nie chciałbym tego teraz zdradzać, przekonamy się w samej grze, ale fabuła zdecydowanie będzie tam grała bardzo ważną rolę. We also asked the devs about the studio itself, the way they're getting bigger and all the challenges that come up while making games. After all, if we get a chance to talk to the developers, we need to get the most out of it, don't we? To jest tak, no my od zawsze, tak, zmiana jest wielka, ale my od zawsze chcieliśmy robić gry. To jest podstawa. Oczywiście potrzebowaliśmy do tego kapitału, potrzebowaliśmy ludzi, którzy są w stanie stworzyć tę wizję, wobec czego od czegoś musieliśmy zacząć. My z Łukaszem mamy swój rodowód w filmach wydawniczych, wobec czego to było coś, na czym się znaliśmy najlepiej i od tego po prostu zaczęliśmy, ale wiedzieliśmy, że w pewnym momencie dojdziemy do miejsca, gdzie będziemy nie tylko wydawcą, ale gdzie będziemy też tworzyć i produkować własne gry. Choćby w ostatnim tygodniu tutaj 3 osoby do nas dołączyły. No teraz potrzebujemy trochę tych sił, bo jednak 2 projekty wymagają trochę energii. To, co oferujemy, to jest naprawdę fajna atmosfera, poczucie niezależności twórczej, no i ciekawe projekty, nad którymi pracujemy, ponieważ nie są to gry budżetowe, są to naprawdę projekty, w których stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość. W tym roku na pewno pojawimy się jeszcze na Gamescomie w Kolonii. Na pewno też pojawimy się na Poznań Game Arena. Tak, więc... I tam od razu wszystkich tutaj fanów TV Gry serdecznie zapraszamy, żeby nas odwiedzić, skleić piątki, zobaczyć, jak wyglądają nasze projekty. A do tego jeszcze rozważamy jeszcze parę innych opcji, także wskakujemy na tour i będziemy jeździć. Tak, będziemy się pokazywać, ponieważ 2 projekty tego wymagają po prostu. Plus gry, które wydajemy cały czas tak samo, więc zgadza się. Nie jesteśmy wydawcą, który chce uzurpować sobie prawa do wszystkiego tak. I chcemy, żeby tu ludzie czuli tą kreatywną wolność, ale przede wszystkim też, żeby te warunki tutaj były dla nich odpowiednie. Co w branży, w niezależnej branży gier komputerowych jest bardzo ważne, to poczucie, że nikt tutaj sobie nie przywłaszcza do niczego praw. The time has come to leave EMGN Pro. What came out of this visit? Well, it might sound pretty corny, but I came out optimistic. Not only 7 looks really great, but I could also see that it's being made by a group of really passionate people, and that's where the optimism comes from. If there are more people like this making games in Poland, I guess we can expect a lot more good stuff from that country. Thank you for listening.